straż pożarna Nuk na Grenlandii, a my wybieramy się dzisiaj w stronę basenu grenlandzkiego. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest po 8 rano. Grudnia. Jest jeszcze ciemno. Także basen jest otwarty od godziny 8, niedzielę do 16 bodajże. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi, że coś tam można będzie nagrać. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Ślizgo jest, ślizgo. Trzeba uważać. Na razie. Nie ma transportu między miastami autobusowego ani żadnego innego poza samolotami i poza łodziami. A tu z kolei widać budynek basenu. No. I tam się udaje. Jestem już blisko basenu. Jest ładnie położony. Jest bardzo ślizgo. W piątek było ocieplenie. W pewnym momencie nawet plus 11 stopni. Padał mocno deszcz. Nawet w poziomie. Tak jak na Islandii. Następny dzień przyszło ochłodzenie, padał śnieg, także można sobie wyobrazić, jak jest ślizgo. Pod śniegiem jest lód. I tak, tu jest, widać mostek, widać bek, który jest koło kampu, tam gdzie mieszkam. Tutaj łodzie, motorówki przepływają w kierunku otwartego morza. No my jednak udajemy się w stronę basenu. Jest tam lód. A ja mam obawę, takie śmigłowce to dziwnym trafem oczywiście spełniają swoje zadanie co do śniegu, ale co do lodu są bardzo śliskie i trzeba uważać. Tak. Mamy tutaj, szukamy wejścia na basen. Powinien być pusty o tej godzinie. Mam taką nadzieję właśnie. Mamy tutaj już rozkład godzin. Jak to wygląda? To pewnie po duńsku wszystko jest. No. Wchodzimy do środka.
Hello. Good morning. Good morning. I would like to buy ticket. $15. Yes. I have some key to box. It's our if you come in. Yes. It's key box. Yeah. Oh, it's okay. Thank you so much. I must go. Okay. Yeah. Thank you. Musimy zeskanować bilet. Taki mamy bilet. To jest szatnia. No tak jak na Islandii mamy tutaj. Mamy tutaj kuczyki w szafkach. Rozpakujemy. Chyba już ktoś się kąpie. O, weźmiemy szafkę.
polecenie jest wracamy na kamp. Trzeba coś zjeść. Potem z kolegą idziemy do miasta. Zobaczyć, kupić jakieś pamiątki z Grenlandii. Bo to już końcówka naszej przygody. Zostało nam troszkę ponad tydzień. Dokładnie będzie tydzień dni. Wtorek 13 lutujemy. Także jeszcze będzie niedziela, żeby ją pożytecznie wykorzystać. Jakby nie było, Grenlandia jest nadal egzotyczna dla ludzi z Europy. Mało ludzi miało tą okazję odwiedzić Grenlandię. Z tego powodu, że jednak bilet na samolot trochę kosztuje, nie mało, porównywalnie z biletem gdzieś na Dominikanę czy jakieś inne Karaiby, ciepłe miejsce. Także jest to jeszcze elitarna destynacja, nie dla wszystkich, jak mówię. Przyjechać do pracy na Grenlandię. Tak, to jest też dobra opcja. Przyjechać na Grenlandię i wtedy koszty nie tylko są mniejsze, można by powiedzieć żadne, bo nie dość, że nie wydajemy pieniędzy, to jeszcze zarabiamy. To całkiem sporo, jak na polskie warunki, całkiem sporo, przyzwoicie jak na europejskie warunki. Także jeżeli ktoś miałby taką okazję przyjechać do Grenlandii z racji posiadanych kwalifikacji i znajdzie dla siebie pracę, to polecam chociażby na miesiąc, bo zwiedzi się to naprawdę sporo. No, jest to coś innego jak Islandia. Pewne rzeczy są podobne, ale różni się i pogodą,
i w ogóle architekturą. Jeżeli chodzi o domki, to są bardziej kolorowe niż na Islandii. Jeszcze nie widziałem drzew, co jednak na Islandii te drzewa są widoczne. Nie w każdym miejscu, ale są widoczne i czasami nawet są mniejsze, większe laski. Tutaj nie miałem jeszcze takiej okazji, żeby napotkać jakieś drzewa. Za to łódź motorowa jest prawie przy każdym domu. Islandczyk, który nas przywozi z lotniska przy naszym przylocie do firmy, twierdzi, że łodzi jest dużo więcej niż samochodów. Dosyć popularne są mniejsze. Od jednej uliczki do drugiej uliczki, ale tych schodków jest naprawdę dużo. Są takie mega duże przy oceanie. Wcześniej już kręciłem, robiłem zdjęcia, ale też są takie indywidualne schodki do pojedynczych domków, które są zbudowane na skałach. No ładnie to wygląda. Czegoś takiego nie widziałem na Islandii. Tam mamy straż pożarną, naprzeciwko straży pożarnej miasteczka. Trzeba się troszkę posiedzieć. Jedzenia jest dużo, sporo jedzenia jest. Już może nawet normalny początek bym nie jadł o tej porze. Ale grzech zmarnować. Łososia, śledzika, marnowanego, krewetki. Więc przynajmniej część trzeba zjeść, żeby strawić i żeby można było pojechać jeszcze na obiad, kolację, którą firma co niedziela funduje. Także polecam Grenlandię, jeżeli tylko macie możliwość. Przy planowaniu wycieczki do Islandii możecie również zaplanować sobie krótki wylot na Grenlandię, bo jak na razie chyba tutaj w Grenlandii samoloty latają, lotnisko jest małe, w stolicy w zasadzie tylko małe samoloty obsługuje, więc jak mówiłem, bilety są drogie. Jest to cały czas elitarny kierunek. Nie na każdą kieszeń, nie dla każdego. Może też nie każdy lubi takie klimaty zimowe. Ja też preferuję słońce i ciepło, ale Islandia zmieniła nasze trochę pojęcie o zimie. Jakkolwiek nie uprawiamy sportów zimowych, to uprawiamy zimowe pływanie, morsowanie, winter swimming i pod tym względem każde zimne miejsce na ziemi, o ile nie są to jakieś ekstremalne temperatury rzędu minus 30, minus 20-40 stopni, nadaje się do tego typu aktywności. Blisko jest ta pływalnia, oddalona od naszego knatu, nie wiem, 200-250 metrów. Gdzieś to będzie taka
tego typu odległość. O, jest bardzo ślizgo. Jest bardzo ślizgo. Tutaj widać Grenlandczycy, sporo Duńczyków między innymi, którzy tu mieszkają, uprawiają biegi i to jest fajne, że mimo może niesprzyjających warunków ludzie uprawiają sport, dbają o kondycję. Także miło popatrzeć. Zdrowym ciałem, zdrowy duch. Także dbamy nie tylko o sprawy duchowe, ale dbamy również o ciało, kondycję naszego organizmu, bo wszystko się z sobą wiąże, przeplata. Łodzi jest dużo i tu jest przykład kampu naszego. Tam mamy nasz kamp, ten taki żółto budynek, a obok, po lewej stronie mojej, postawionych jest dużo łodzi. Nie z racji tego, że jest zima. Jest jakaś lampka. Od tego regionu nóg. Wcześniej robiłem zdjęcie w mapce całego nóg, podzielonego na 3 właśnie takie rejony, strefy. To jest jeden z tych stref.